Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy kotlety. Kotlety drobiowe, gdzie przemycimy troszkę warzyw, dam troszkę czerwonej papryki, słuchajcie, dam troszkę marchewki, będzie nam potrzebne jajka, będzie nam potrzebny oczywiście olej do smażenia, no chyba że ktoś lubi smażyć na smalcu, to proszę bardzo. Do tego będzie nam potrzebna bułka tarta. Dzisiaj biorę bułkę suchą, tartą. A dlaczego? Dlatego, że mięso to mielone, to jest mielone drobiowe z nóg. One jest dość wilgotne. I gdybym dodała bułkę taką zwykłą, poznańską, moczoną w wodzie, to po prostu kotlety by się mi jeszcze bardziej były po prostu takie rozmoczone, byłyby za rzadkie i trzeba byłoby dodać znów bułki suchej, czy tam jeszcze mąki i po prostu byłyby niesmaczne. Więc jeżeli macie inne mięso drobiowe, przykładowo z piersi z kurczaka, to podejrzewam, że one będzie na tyle suche, że można by było dać bułkę taką moczoną. I już Wam mówię, i do tego jeszcze dodam troszeczkę mąki i to będzie mąka owsiana. Taka zdrowsza, po prostu ona jest taka grubo mielona, także ona jest zdrowsza troszkę. Dodam troszkę mąki owsianej i słuchajcie, do tego taki mój tajny składnik i będzie do tego dodana przyprawa kebab shawarma. Nie tak bardzo mi chodzi o kebab, jak o tą shawarmę. O tą przyprawę. Jakiej kupicie, z jakiej firmy, jest wszystko jedno. Kotlety będą troszkę przypominać, słuchajcie, gyrosa takiego, ale bardzo dobre w smaku, podane z ziemniaczkami, czy nawet w bułce takiej, zwykłej bułce, gdzie damy sałatę i jednego kotleta, na to kawałek pomidora, naprawdę bardzo fajnie smakuje, więc jest to i na obiad, i na kolację, i gdzieś zabrać ze sobą, nie wiem, do parku, nad morze, czy nad jezioro, bardzo fajne. Także od czego zaczynamy? No to już Wam mówię. Tutaj ja mam 80 deko mięsa z nóg z kurczaka. Do tego wbiję 2 małe jajka. 2 małe jajka. Jeżeli duże, to jedno wystarczy. Ale moje są naprawdę takie malutkie. 2 małe jajka. Dam, słuchajcie, ze 2 łyżki mąki. Jedna. O, i druga. 2 łyżki mąki. Fajna, bo ta mąka, mówię, owsiana, taka jest taka razowa. Także jest raczej z tych takich zdrowszych mąk. O. Dajemy w zależności ile lubimy, dajemy pieprz i sól. Ja dam soli 2 łyżeczki, ja mam tą różową sól i my mało solimy. I dam pieprz. Ja daję biały, ale można dać jaki tam naprawdę lubicie. I no, wiadomo, że jeżeli będą jadły dzieci, no to aż tak dużo nie dacie. I daję tą przyprawę właśnie, nie sam kebab. Sam kebab, jak będzie pisać, to no będzie miało smak, ale to nie będzie to. Musi pisać shawarma jeszcze na opakowaniu. Jeżeli będziecie mieli samą shawarmę, przyprawę, to też będzie dobrze. Ale sam kebab, to raczej to już nie będzie to. Ile tutaj miałam? No takie, słuchajcie, na te 80 deko to takie ze 3-4 łyżeczki tej przyprawy, no chyba że ktoś woli mniej, ale ja tak mniej więcej dałam. Tu były ze 3, około 3-4 łyżeczek. I teraz obiorę marchewkę i zetrę ją, ale zetrę ją na tych najmniejszych oczkach. Nie na tych tu dużych, tylko na tych tutaj. Także zaraz do Was wracam. Marchewka obrana i ścieramy. Ja zetrę trochę więcej marchewki, dlatego że ja dam troszkę swojemu pieskowi. Ale taka jedna marchewka średnia jest wystarczająca. Rzutkiewkę. Marchewkę starłam. Boże, co ja z rzutkiewką?
I tak jak mówiłam, wszystkiego nie dam, bo ja tu starłam 2, dam połowę, a połowę pójdzie dla mojego pieska. Trochę więcej, o. Dobra, tak. I wkroję tu jeszcze, słuchajcie, pół papryki, pół czerwonej papryki. Więcej nie trzeba, bo po prostu, żeby Wam się kotlety później przy smażeniu nie rozwalały. I musimy bardzo cieniusieńko pokroić w kosteczkę, ale naprawdę taką bardzo drobną paprykę słodką. Także kroimy w cienką kosteczkę. Papryka poszatkowana w drobniusieńką kosteczkę i ląduje do naszego mięsa mielonego. I teraz wiem, nie dodaliśmy jeszcze bułki tartej. Bułkę tartę będziemy dodawać zaraz, jak będziemy wyrabiać nasze ciasto. Znaczy nasze mięso. Będziemy wyrabiać nasze mięso. Ja ubiorę rękawiczkę. Wiem, że nie lubicie tego, ale ja po prostu nie lubię później wydobywać mięsa mielonego spod paznokci. Dla mnie jest to obrzydliwe i po prostu nie lubię. I zawsze mięso mielone wyrabiam w rękawiczkach. O. Tak. Ile damy mięsa mielonego? Wszystko właśnie zależy, jakie wodniste jest nasze mięso mielone. Dlatego chcę Wam pokazać, jak będę wyrabiać. Na razie dam 1, 2, 3, 4. Gdyby się okazało, że Wasze mięso jest bardzo suche, jak będziecie wyrabiać mięso, to dodajemy wodę, ale zimną, najlepiej lodowatą. I dopiero wtedy wyrabiamy. Nie dodajemy tutaj ciepłej wody albo z czajnika. Nie, lodowatą wodę dodajemy, jak najbardziej zimną. I wyrabiamy i teraz patrzymy jak dobrze wyrobimy, słuchajcie, to kotlety będą się bardzo fajnie nam kleić. Jeżeli zrobimy to tylko tak 1, 2, 3, no to będą nam się rozwalać. Mięso już wyrobiłam. Już Wam pokazuję mniej więcej konsystencję. Nie dodawałam już mąki, bo uznałam, że że już jest po prostu dobre. O, widzicie, bardzo się fajnie trzyma razem. Gdyby one się rozłaziło, tak rozlewało, no to dodałabym jeszcze z łyżkę 2 bułki tartej, ale jest wszystko w porządku. O. Mówię, po prostu musicie to wyczuć. No nie da się po prostu napisać, dajcie tyle mąki, bo okaże się, bułki, bo okaże się, że producent dodał więcej wody i wyjdzie Wam albo ciapa, albo za twarde. Najlepiej później ściągnąć, tak jak ja teraz zaraz ściągnę rękawiczkę. O. I spróbuję po prostu uformować kotleciki. Kotlety będę... Patrzcie, co ja zrobiłam. A co zapomniałam? Zaraz wracam do Was. No już do Was wracam, słuchajcie, zapomniałam czosnku dać, ale lepiej późno niż wcale. Ja dałam 4 takie porządne ząbki. Jeżeli ktoś nie używa, oczywiście to nie daje. A jeżeli używacie, to i tak Wam postaram się napisać wcześniej na filmiku, że zapomniałam dodać czosnku, żebyście sobie czosnek przyszykowali i dodali wcześniej. A ja teraz będę musiała jeszcze raz po prostu zamieszać moje mięso. Jeszcze na chwilkę do Was wrócę i powiem Wam, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, taki jeden mój patent. Jeżeli macie rękawiczki, macie mokrą rękę, chociaż wytarta jest przez ręcznik, a nie chce Wam wejść ręka do rękawiczki, to co robimy? To jest mąka ziemniaczana, tak zwana mąka ziemniaczana. Bierzemy w rękę i nacieramy porządnie mąką ziemniaczaną. Dajemy do naszej rękawiczki i proszę bardzo. Po pierwsze, ręka się w środku nie przykleja, a po drugie bardzo fajnie wchodzi nawet wtedy, kiedy jest mokra.
Także jest to taki fajny właśnie patent, że nie trzeba czekać, aż ręka całkiem wyschnie, żeby nam fajnie weszła do rękawiczki. Do tych takich rękawiczek gumowych, takich do sprzątania, jeżeli też macie właśnie przemoczone, to jak troszkę wyschną, nasypcie tam łyżeczkę mąki właśnie ziemniaczanej, tak trzeba ją po prostu tam rozprowadzić i bardzo fajnie będzie Wam wchodzić ręka do rękawiczki, ale tylko ziemniaczana mąka, nie może być taka pszenna. Dobra, ja mieszam. Mięsko wymieszane razem z zapomnianym czosnkiem. Nalewam oleju. Ja oleju zawsze wlewam trochę więcej. Nigdy nie smażę na tych, jak to się nazywa, kotletów na malutkiej ilości oleju. Uważam, że jeżeli olej będzie miał odpowiednią temperaturę, to po prostu nie nasiąkną nam. I co robimy? Tutaj mam to mięsko, tu mam dobrą bułkę tartą. Ręce maczamy w zimnej wodzie pod kranem i będziemy formować kotlety. Jeżeli kotlety uformujecie bardziej takie grubsze, no to istnieje możliwość, że jeżeli ktoś się nie zna, że będą niedopieczone w środku, więc lepiej je spłaszczyć. Jest druga też metoda. Jeżeli boicie się, że kotlety w środku Wam się nie dopiekły, albo ściągacie i zaczynacie jeść i nagle ząg w środku jest niedopieczony, co zrobić? Nic się nie martwić, wsadzamy na naczynie żaroodporne, odpalamy piekarnik, nagrzewamy piekarnik na 180 stopni i wstawiamy kotlety, tylko że na naczyniu metalowym, nie szklanym, i wstawiamy na 15-20 minut i one się dopieką w środku. Ewentualnie jeszcze jest jeden, że jak upieczemy kotlety, to zostanie nam troszkę tego tłuszczyku, podlewamy troszkę wodą i dajemy kotlety, przykrywamy pod pokrywką i też dusimy około 10-15 minut, tylko wtedy nie będą miały już chrupiącej skórki, ale dojdą w środku i na pewno ich nie wyrzucimy. Także ja się zabieram ja biorę takie kotleciki, obtoczę je w naszej bułce tartej. O, to wszystko, co powiedziałam, to wiadomo, mówię to do osób takich, które no po prostu nie gotują i nie wiedzą, jak zrobić, a też tu naprawdę dużo takich, bo mam statystyki i dużo młodych osób też tu zagląda, żeby popatrzeć, jak zrobić. O. I następny. I tak każdego kotlecika będę robić. I już będziemy smażyć. Wyszło mi 1, 2, 4, 6 takich większych, takich podłużnych i 4 kółeczka. Także 4 zrobiłam takie mniejsze kółeczka i będziemy smażyć. Ja daję na tłuszcz taki bardziej rozgrzany, bo wiadomo, że jak położymy kotlety, to one obniżą temperaturę tłuszczu. I wtedy by nam się nie smażyły, tylko gotowały. Ale po pewnym czasie, po 2, może po minucie nawet, ja po prostu wezmę i skręcę gaz, zrobię po prostu mniejszy, żeby one mi się usmażyły też w środku. O, widzicie, ile mam oleju? One praktycznie całe się zanurzyły w oleju. Tylko że one się one się smażą, a nie gotują. O. Widać? Widać, staram się wszystko pokazać. Dobra. Tak, te 4 usmażę już na sam koniec. Tak, także pilnujemy, żeby nam się smażyło, nie gotowało, ale nie za mocno. Myślę, że około 4-5 minut po każdej stronie. Gdyby się za mocno smażyły, no to skręcamy gaz. Także widzimy się za jakiś czas. Minęło około 5 minut i ja już po prostu sprawdziłam, że one są ładne, rumiane. I można je przewrócić na drugą stronę. I tu też będę po prostu piekła do takich rumianych.
Ale powiem wam, że tą przyprawę, tą szawarmę tak czuć, tak pięknie pachną. Jaką fajną, chrupiącą skórkę mają, nie wiem czy to słychać. Więc jak mają taką chrupiącą skórkę, słuchajcie, to nie mogą nasiąknąć olejem. O. I pieczemy dalej. I już sprawdziłam i będziemy nasze kotlety wyciągać. Ja je jeszcze wyciągnę, słuchajcie, na papierowy ręcznik. Ale myślę, że gdybym miała inny talerz, to też by można było. Wyciągam. Chcę wam pokazać. Proszę. Ładne, fajne. Nie wiem, ale zaraz tylko wyciągnę, bo nie chcę, żeby mi się spaliły. Tak. Ale mówię wam, zapach bardzo fajne, ani się nie rozpadają, nic z nimi nie dzieje. Świetne kotleciki. Tak jak mówiłam, na obiad, do bułeczki. Tylko kupcie, jak będziecie, mówię, dawać tą przyprawę, żeby pisało szawarma. O. Troszkę ostygnie i zaraz wam pokażę. Kotleciki już troszkę przestygły. Tutaj smażą mi się te okrągłe. No i chcę wam pokazać, jak w środku wyglądają, ale powiem wam, że pachną pięknie. Chcesz, Artek, spróbować? Wołam swojego męża, żeby spróbował. Ale muszę was przybliżyć, bo tak to z daleka to później nic nie wiadomo. Nie jestem twój mąż? No. Patrzcie. Słoweczek. Aha, chcesz przekroić? Tak, ale o. Nie wiem, czy to są jakie chrupiące są. No, ekstra. Tam coś czerwone jest. Papryka jest w środku. Muszę wam pokazać. I takie są ten pomarańczowy, bo ta marchewka jest. Ale nie wiem, czy to będzie słychać, ale on jest chrupiący. Gorące bardzo. Masz, spróbuj. No to ja muszę poczekać, bo dla mnie to... Musisz podmuchać sobie. Ta przyprawa to w całym domu czuć. No. Mówię, do ziemniaczków, do bułeczki. Pycha. Trochę jak gyrosz, nie? Pycha, naprawdę. Przepraszam, że mówię w pełną buzię. Ale już chcę się z wami pożegnać. Przewracam następny. Wyszły pyszne. O. Jak się przepis podobał? Bo ja już tu przełożę. Także jak się przepis wam podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!